zabierzemy Cię w podróż do byłej hitlerowskiej torpedowni wybudowanej na wodach Bałtyku. Mieści się ona koło miejscowości niegdyś nazywanej przez Niemców Ziemią Czarownic. Posadowiona w 1942 roku 300 metrów od brzegu była miejscem testów tajnej nazistowskiej broni, czyli akustycznych i magnetycznych torped dla Luftwaffe. Platformę połączono z brzegiem za pomocą molo, po którym kursowała kolejka wąskotorowa dostarczająca części do montażu torped. Cały teren pobliskiego miasta służył III Rzeszy jako ogromna tajna fabryka zbrojeniowa, a basen Zatoki Gdańskiej był podwodnym poligonem. Torpedy wystrzeliwano na północ w stronę Helu, gdzie z wieży obserwacyjnej oraz mniejszych budynków ustawionych w Juracie i Jastarni obserwowano ruch podwodnego pocisku. Wejście na torpedownię jest bardzo ciężkie i niebezpieczne oraz często trenują tutaj nurkowie z pobliskiej jednostki specjalnej Formosa. Jedyną drogą prowadzącą na miejsce są wody Bałtyku, dlatego wyruszamy kajakami w prawie 4-kilometrową trasę, aby wypłynąć na spotkanie z tym betonowym potworem. To mamy jakieś 3,5 km do przepłynięcia w jedną stronę. Na takich wyprawach trzeba mieć murzyna, który robi całą robotę za ciebie. I obsraj dupę, która się boi, jak się chybocze. A ciebie nie słychać. Polska osada goniona przez pojedynczego Niemca z tyłu. Przez grubego pojedynczego. Ej, powiem wam, że to wcale nie jest takie kopsiu. No jak najbardziej, nie? A ta torpedownia wcale nie robi się większa. Ale jak odwrócisz się do tyłu, to już trochę przepłynęliśmy. Nie odwracam się, bo mi się pełny kajak buje. A tak naprawdę Jak na szpilkach. nigdy nie cofamy się. Nigdy. Ponieważ dopłynięcie do torpedowni zajmuje około godziny spokojnego wiosłowania, przyspieszę dla Was naszą podróż. Tym bardziej, że kamery mamy schowane w wodoodporne obudowy, przez które ledwo co słychać, a zdejmiemy je dopiero po wejściu na górę platformy. Podziwiajcie więc nasze piękne polskie plaże i do usłyszenia na torpedowni. Już płyniemy jakieś 10 minut, a torpedownia wcale nie robi się mniejsza. Im jestem bliżej, tym więcej siły, co? A tam jest ta betonowa barka z kormoranami. Konrad, jak myślisz, daleko jeszcze? Myślę, że to już chwila. No dobra, to dopłynęliśmy pod torpedownię. Dokładnie zajęło nam to 55 minut od momentu wypłynięcia. Czyli jest rekord. Jest rekord, bo miała być godzina. Polska osada zdobyła złoto. Teraz ją opłyniemy dookoła i poszukamy jakiegoś dogodnego wejścia na górę. Dobra, to co, płyniemy? Podpłynęliśmy od tej strony północnej, gdzie jest najgorzej tak naprawdę. Największa fala. Za chwilę będzie widać tą zawaloną część od strony południowej. A to tutaj, patrzcie, to są luki torpedowe. Stąd właśnie były aparaty torpedowe i wypuszczane były torpedy w stronę Zatoki, Jastarni i Juraty.
czyli tam gdzie rzuca są najlepsze wejścia, bo tutaj są same pionowe klify i nie za bardzo jest po czym spiąć, a tu już nie mówiąc o pozostawieniu kajaka. A zresztą zobacz, jak tutaj spokojnie w porównaniu z tamtą stroną. No. Ale tu jest magicznie. Już bardzo długo myśleliśmy o tym, żeby w końcu nagrać tą torpedownię. No i przyszedł na to czas. Super. I tu, gdzie teraz płynę, to kiedyś był strop, którego już nie ma. A natomiast strop jest tu. Gdyby ktoś chciał skakać, to jest ostrzeżenie, żeby pomyśleć najpierw. Nie, tu jest dużo lepiej wejście. Tu też jakieś metalowe konstrukcje. Ciekawe. Niemcy mieli rozmach. No tak, akurat teraz, co nie? Sprzęt już mamy skręcony, mam nadzieję, że już nas dobrze słyszycie. Słuchajcie, na torpedownię czaiiliśmy się, odkąd tak naprawdę powstał kanał, co nie? No, bardzo od razu praktycznie stwierdziliśmy, że będziemy chcieli tutaj przyjechać. No jakoś nigdy nie było po drodze. No więc teraz jak przekroczymy ten próg, to będziemy tam, gdzie chcieliśmy być 2 lata temu. Krok milowy. A tutaj mewa. O, leży. To jest jeden mały krok dla człowieka. Wielki dla tego urbexu, dla tej ekspedycji. Ale super. Zawsze chciałem tu być. Słuchajcie, na tych teownikach jest niby coś w stylu takiej trawy tutaj, widzicie? To nie jest trawa, to jest kupa tych wszystkich ptaków, co tutaj są, bo teraz jedynym mieszkańcem tej całej torpedowni to są mewy i gołębie i inne ptactwo. Więc generalnie wszystko, po czym teraz chodzę, to jest kupa. Samo dopłynięcie tutaj przy samej torpedowni są takie fale, że tylko podpływaliśmy kajakiem, to nas wyrzucało. No, możliwe, że to zobaczycie. Jak Kubie się uda to dobrze zmontować, to ja Kuba tam pójdę. To się wydaje, że tu powinna być taka dziura, ale nie, bo tutaj kiedyś był strop. Cała torpedownia miała dach, tylko że jak się to zawaliło ściana boczna, wszystko poleciało do dołu. I na przykład tutaj jest głębokość 3 metry, a tutaj jest głębokość między 10 a 12 metrów. Sobie wyobraźcie, ile tego stropu tutaj leży. W ogóle warto wspomnieć, że ta torpedownia została wybudowana jako druga. Pierwsza to jest teraz
baza Formozy, która znajduje się tam, stąd lepiej nie zobaczymy. A to jest druga, tamta została wybudowana w 1940 roku, ta za to 2 lata później, od razu jak tamta powstała, to stwierdzili, że zaczną budować tą, więc ta powstała 2 lata później w 1942 roku. No i zapewne już wiecie, do czego służyła, do wystrzeliwania torped. Główna, cała fabryka, cała montownia torped odbywała się właśnie w tym miejscu, tutaj gdzie teraz ja stoję na tej hali. Z ciekawych rzeczy, które mogę powiedzieć, to teraz będzie ciężko to zobaczyć, bo widać, można powiedzieć, las i tą skarpę. Ale tam z 2 stron, mniej więcej tam i mniej więcej tam są teraz jakby fundamenty, betonowe fundamenty, na których teraz się normalnie bawią dzieci. I na tych fundamentach w 1940 roku, kiedy była wojna, w 1942 i ogólnie w czasie wojny, kiedy ten teren należał do Niemiec, były 2 działka przeciwlotnicze, bo w sumie tak naprawdę Niemcy najbardziej obawiali się tutaj aliantów. Też warto wspomnieć, że to wszystko, co tutaj jest w zatoce, bo tutaj woda była spokojniejsza, przez to i te torpedy mogły lecieć prosto bez żadnych zaburzeń i łatwiej było dojechać. Dobra, znajdujemy się pod spodem torpedowni. Tu jest nasza postoja na kajaki. Tu jest widok na morze. O, martwy ptaszek. Z racji, że ja jestem kompaktowy, staram się zobaczyć, co jest tam. Kolejną ciekawostką, może i nie ciekawostką, bo na pewno zawsze jak ktoś tutaj jest, to się zastanawia, po co są te pale tam. Tutaj jeździła kolej wąskotorowa, na której właśnie na tych palach były położone tory. I ona dojeżdżała tutaj, dowożąc zaopatrzenie, można powiedzieć. Ludzi, którzy tutaj pracowali, zaopatrzenie, torpedy. Bo tutaj po środku, gdzie jest ta podkowa, to nie wyglądało zawsze tak. Tam był normalnie strop, który się zawalił i to była duża hala. To była kiedyś hala, warto sobie to wyobrazić. Dobra, wczołgać się nie wczołgam, ale to wygląda jak pusty bunkier. To miejsce, gdzie stoję tutaj, czyli pomiędzy 2 dziurami, było najważniejszą częścią torpedowni. Tutaj znajdowały się aparaty torpedowe, gdzie zresztą jeden z nich widzicie właśnie tutaj. Jeszcze po nim została ta ogromna zębatka. Tu były torpedy opuszczane i wystrzeliwane właśnie w tamtą stronę, w stronę zatoki. I były 2 wieże obserwacyjne, znaczy były 3, ale zachowały się teraz 2 wieże, Jastarnia i Jurale. Ja nie wierzę, że ja tu jestem. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Na pewno tu wrócimy, bo na pewno będziemy tu nurkować. Tylko jeszcze kwestia czasu kiedy. Ale musimy, bo miejsce jest naprawdę mega. Ja wiem, że to jest dziury i nic więcej, ale super mi się to podoba. I szczególnie to, że ten dostęp jest taki trudny. No mistrzostwo świata. Zobaczcie, jak to jest. Torpedownia betonowo-stalowa. Stoi na środku Bałtyku. No dobra, no 300 metrów od brzegu, tak? Ale przyroda zawsze bierze swoje. Tak samo jak w Prypeci rosną drzewa w domach, w blokach, tak samo na torpedowni rośnie... Rośnie na nawozie. Co rośnie? Ale nawóz ma dobry. Tyle nasrane tych ptaków, przecież to wszystko to jest kupa. Układ taki sugerowałby, że były tu płytki, czyli możemy wnioskować, że na tej hali, tej tutaj całej hali montażowej właśnie, były poukładane płytki. Albo takie kamienne bloczki. I chyba by to bardziej było właśnie to. Można zobaczyć, jak to już jest zeżarte. Można by wyrwać stąd, jakby się chciał.
Torpedownia, pomimo to, że jest w opłakanym stanie, przyciąga swoją tajemniczością. Wejście na górę utwierdziło nas tylko w przekonaniu, że Niemcy podczas II wojny światowej mieli ogromny rozmach w przemyśle zbrojeniowym, a obiekt ten długo pozostanie w naszej pamięci. Na torpedowni spędziliśmy tylko krótką chwilę, ponieważ zaczęliśmy zwracać na siebie za dużo uwagi przepływających łodzi. Przygoda powoli dobiega końca, a więc jeśli podoba Ci się to, co robimy, zasubskrybuj nasz kanał oraz zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia na następnej wyprawie.